Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, wiele się dzieje, czasu mało. Może zrobię w któryś dzień jakiś tam flash tych wszystkich wydarzeń, bo żeby to wszystko skomentować, no to bym musiał siedzieć 24 na dobę i tylko składać i komentować. Pozwólcie, że dzisiaj poruszę temat wielebnego ojca Salcesona. Jak wiecie, pisowcy od czasu do czasu odgrzewają temat, robią protesty, oburzenia, no co nie tylko, no gdy im jest potrzebny, to w mediach o ojcu Salcesonie jest bardzo głośno, a jak nie jest potrzebny, odstawiają na bok i innych męczenników, ale zawsze jakiś męczennik w PiSie musi być. No, tu Wam mogę powiedzieć, że dzisiaj CBA na lotnisku aresztowało Ricarda Cabrioleta. No, także będziemy mieli teraz kolejnego pisowskiego męczennika, oczywiście torturowanego przez Bodnara. Ale dzisiaj nie o nim, dzisiaj króciutko o wielebnym ojcu Salcesonie, bo parę dni temu było o nim bardzo głośno i chciałem powiedzieć, póki znowu go pisowcy nie odstawią na bocznicę i wyciągną go, kiedy będzie im potrzebny. W międzyczasie wrzucę Wam dzieła, wypowiedzi wielebnego ojca z czasów, kiedy był jeszcze na wolności i kiedy nie był jeszcze torturowany przez okrutny reżim Bodnara i Tuska. Tak dla przypomnienia, żeby nie było, że tylko źle o wielebnym ojcu mówię, ale wrzucę Wam, tak znalazłem i postanowiłem Wam wrzucić wypowiedzi wielebnego, wrzucić wypowiedzi wielebnego, jak to ratował biedne, zbłąkane dusze. Także pokażę go też w jasnym świetle, w świetle Pana, że tak powiem. No rzecz jasna, będzie też wypowiedź samego nadprezesa Jarosława, który powie Wam całą prawdę i tylko prawdę o wielebnym ojcu Salcesonie, tak okrutnie torturowanym. Wypowiedzi jakiego nawet nie będę komentował, naprawdę odpuszczę sobie, bo jaki posunął się już do tego, że Bodnara nazywa rzeźnikiem. No ale przemilczę to, naprawdę przemilczę to, bo nie chce mi się już tego kretyna nawet komentować, przynajmniej dzisiaj. Jeśli chodzi o naszego wielebnego, błogosławionego ojca Salcesona. Tak, nie wiem jak Wy, ale powiem Wam, ja zastanawiałem się, czemu jeszcze do tej pory nasz dobroduszny, szczodry, wspaniały rezydent Andrzej Duda nie łaskawił jeszcze tego tak okrutnie torturowanego przez bodnarowców księdza Michała. Dlaczego nie uwolni wymiaru sprawiedliwości od tej sprawy? Dlaczego czyha na życie i zdrowie tego wybitnego kapłana, oddanego ojczyźnie, patrioty, ojca dobrodzieja? Pytam się tu otwarcie, Andrzeju, dlaczego? Dlaczego jeszcze nie uwolniłeś tego świętego człowieka? Często z nami tak jest, że jak się pogubimy, to dopiero konsekwencja naszych grzechów i wyborów w kontekście lęku, który się pojawia, powoduje, że wracamy. Parę tygodni temu na jedną z mszy świętych nabożeństw Serce w serce z Jezusem, które organizujemy w kilku miejscach w Polsce z Profeto, przyjechała matka z córką, które mieszkając nad Bugiem, wschodnia część Polski, od wielu lat i z pokoleń na pokolenie, gdzie kobiety przekazywały sobie w domu czary i gusła,
Wyobraźcie sobie, od wielu lat parały się w wiosce gusłami, czarami, miały mnóstwo klientów, o Panu Bogu zapomniały i nagle zaczęło ich straszyć w domu. Zaczęły wypadać talerze, palić się zasłony, wypadać szyby z okien. Wystraszyły się. I ze względu na ten strach zaczęły szukać pomocy i przyjechały na mszę. Wysłuchałem tych ich opowieści, troszkę z przymrużeniem oka. Myślę, a kobietom się wydawało, może tam jakiś kwiatek spadł w nocy, one już robią larum. Nie to, żebym się z takimi zjawiskami nie spotkał, ale przyznam szczerze, że jakoś tam do końca nie uwierzyłem tym opowieściom, tylko mówię, może przesadzają trochę, rzeczywiście się wystraszyły, a strach ma wielkie oczy. Ale mówię, no cóż, pomodlimy się. Słuchajcie, dużo ludzi w zakrystii, kładę na nie ręce i w tej jednej sekundzie, jak położyłem na nie ręce, na córkę i na matkę, tak w tym jednym momencie padły nieprzytomne na ziemię. Straciły w jednej sekundzie przytomność, jakby im ktoś prąd wyłączył. Po chwili modlitwy wstały jakby nigdy nic. Mam nadzieję, że już uwolnione od tego obciążenia. Ale gdyby nie lęk i strach, to by nie przyszły, nie szukały. Jak wiecie, parę dni temu nasz wielebny Salceson został przewieziony z aresztu na przesłuchanie do prokuratury. No i tutaj oczywiście telewizja Ruspublika, cała wierchuszka pisowska i z Solidarnej Rosji odpalili się jak zawsze, no tak jak hieny, no zwietrzyły padlinę, więc rzucili się, żeby ją obrabiać. No i było dokładnie tak samo w tym przypadku. Zobaczyli naszego wielebnego ojczulka bez brody. I się zaczęło, moi drodzy. Ziobro grzmiał, Sasin wtórował. I wszystko właśnie przez ten wygląd Olszewskiego. Były takie hasła, wychudzony, z różańcem na szyi, porównywali go z Popiłuszką, z ofiarami obozu oświęcimskiego niemalże. No i tak mówiłem, politycy PiS zaczęli grzmieć o torturach księdza Olszewskiego, duchownego, który przebywa w areszcie. Wszystko też skomentowała to służba więzienna, o czym zaraz wam powiem. A wszystkie te wydarzenia, ta tragedia działa się w piątek, 6 września. Olszewski, który przebywa w areszcie i stał się męczennikiem pisowców, pojawił się przed gmachem sądu Warszawa-Mokotów. Miał generalnie zostać na miejscu przesłuchiwany, ale postanowili go przewieźć do prokuratury na przesłuchanie. Niedługo potem po sieci zaczęły krążyć jego zdjęcia. Prawica zaczęła sugerować, że jego wychudzony wygląd potwierdza stosowanie tortur. I poleciały, moi drodzy, takie teksty, jak ksiądz wychudzony z różańcem na szyi, trzymany za kratami wiele miesięcy przez upolitycznionych sędziów, celowo, by go upodlić i zniszczyć. To na portalu X napisał nikt inny jak minister Zero. No, wtórował mu niejako sam Sasin. Jego zdaniem Olszewski jest wyniszczony psychicznie i fizycznie. Dodał, że już samo jego zatrzymanie było bezpodstawne. No oczywiście, no tam robił wały na 100 milionów, ale to jest bezpodstawne. Ksiądz miał tylko ponoć, chęci nieść pomoc ofiarom przemocy. Porównał też sprawę duchownego z tą dotyczącą rosyjskiego szpiega, który niedawno wyszedł na wolność. Zresztą
Nie wiem, powiem wam generalnie rzecz biorąc tak. Ten cały wielebny ksiądz Salceson przewalił publicznie, przewalił publiczne pieniądze liczone w setkach milionów złotych. W trakcie zatrzymania dymał jakąś, za przeproszeniem, kurewkę w hotelu w Wielki Czwartek. Episkopat milczy, katolicka młodzieżówka urządza cyrki, rzucając mu kwiaty pod nogi. Czyli tak reasumując to całe zachowanie, można wyciągnąć wnioski, że katolicy nie mają problemu ze złodziejstwem i tak zwaną płatną miłością, z których chętnie korzystają właśnie ci wielebni, konsekrowani. Pewnie wychodzą z założenia, że każdą kobietę ksiądz może namaszczać swoimi świętymi olejami. Tak to nie powinno funkcjonować. Panie pośle, chcę zwrócić uwagę na to, jeżeli by pan zwrócił, na przykład przeczytał tekst Okopresy, co zeznał przedsiębiorca budowlany, który współpracował z księdzem Michałem i jego ojcem, jak oni skręcali te faktury, jak sobie wystawiali fikcyjne faktury po to, żeby ojciec księdza Michała mógł spłacić swój dług wobec tego przedsiębiorcy budowlanego. Tam było naprawdę bardzo dużo poważnych przekrętów i to są zeznania tych małych świadków koronnych, więc proszę nie mówić, że tu się dzieje jakieś nieszczęście i granda. To są bardzo poważne oskarżenia. Przede wszystkim głos I to jest przede w tej sprawie. No ja myślę, że dać panu do myślenia. właśnie powinno to panu dać do myślenia, bo kryzys Kościoła jednak katolickiego w Polsce jest prawo niestety obowiązuje ewidentny. także księży. I kryzys jest ewidentny i niestety polscy hierarchowie nie stoją na wysokości zadania, milczą wtedy, kiedy są atakowani zrobi katolicy. Pozwólcie, że wam przedstawię dwa zdjęcia. I tutaj po prawej stronie macie skatowaną twarz ojca Salcesona, a po lewej stronie macie prawidłowo zatrzymanego przez ludzi Ziobry Igora Stachowiaka, a po prawej tak strasznie torturowany przez ludzi Bodnara ksiądz Olszewski. Więc no chyba nie powinniście mieć jakichkolwiek wątpliwości, kto tu jest naprawdę, był torturowany, kto jest torturowany. No to jest logika właśnie myślenia pisowców. Według pisowców Salceson Olszewski, jak to jaki nazwał, jest torturowany przez rzeźnika Bodnara, a Igor Stachowiak, niewinny człowiek zakatowany przez pisowskich milicjantów na komisariacie, gdzie komendant jeszcze dostał nagrodę, Szydło tam wtedy jeszcze przyjechała, gratulowała komendantowi działań i tam chyba go awansowała, czy coś w tym rodzaju. Także widzicie różnicę odklejenia tych ludzi od jakiejkolwiek rzeczywistości. I te dwa zdjęcia pokazują to najlepiej. Według pisowców Igor Stachowiak był prawidłowo zatrzymany, a ten malwersant Olszewski jest torturowany, katowany. Nie wiem, czy jeszcze coś mogę dodać. No mogę jeszcze sporo dodać, ale to zdjęcie powinno latać po internecie. Dla przykładu, dla tych, nie chcę obrażać pisowców, ale naprawdę tej tępej części elektoratu, żeby zobaczyli, jak działała służba pisowska i która według nich działała prawidłowo, i ta straszna bodnarowska służba torturującego biednego księdza Salcesona, bo ksiądz schudł sobie parę kilo i ogolił brodę. I to są tortury. Wyobraźcie sobie,
Jakie to muszą być potworne tortury, bo ksiądz Salceson zgolił sobie brodę i schudł parę kilo w więzieniu. No, jest wyjątkowym człowiekiem. No, nikt w więzieniu poza księdzem Salcesonem nie zgolił sobie brody i nikt poza księdzem Salcesonem nie schudł. Także nawet nie porównujcie, moi drodzy, Igora Stachowiaka, który został przez pisowską milicję prawidłowo zatrzymany według ich narracji. No, jak widzicie, w ogóle nie był torturowany, a biedny ksiądz Olszewski się jeszcze babki stare nad nim modlą. Ja pierdolę, czasami to brak słów na ludzką tempotę. Ksiądz Olszewski ma pełny dostęp do obrońców. No, to jest sytuacja, powiedzmy sobie, zmienna. Raz bywa tak, raz bywa tak. I trzeba sobie zadać pytanie, po co to wszystko uczyniono? Otóż, no jeżeli księdza aresztuje się w Wielki Czwartek, no to ma to wymiar symboliczny i nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć, chyba że nie ma zielonego pojęcia w ogóle o Kościele, o tym, czym jest Wielki Czwartek z punktu widzenia religii katolickiej. Bo to jest właśnie, można powiedzieć, dzień, duchowny dzień ludzi życia konsekrowanego. To jest sprawa pierwsza. Po drugie, niezależnie od tego, jak wyglądają zarzuty wobec księdza Olszewskiego, nie mamy na ten temat pełnej wiedzy. Tu nie ma równowagi między obroną a oskarżeniem, a powinna być taka równowaga w praworządnym kraju, bo z jednej strony oskarżenie przekazuje przez telewizję różnego rodzaju informacje ze śledztwa. To są wystąpienia tego dziwnego pana, dziwnie ucharakteryzowanego, można powiedzieć, a z drugiej strony nie ma pełnego dostępu adwokatów do tych materiałów, więc to jest też sytuacja całkowicie nieprawidłowa. I powtarzam, niezależnie od meritum, niezależnie od tego, jakie tutaj zarzuty są stawiane, to wszystko razem jest elementem socjotechniki i polityki, albo można powiedzieć odwrotnie, polityki i socjotechniki. Dlaczego ona jest stosowana? No, dlatego, że władza, która całkowicie podporządkowuje się obcemu państwu i nawet to obce państwo nie bardzo chce jakby pokwitować to podporządkowanie. No, dzisiejszy dzień to znów to pokazał. I władza, no, która, jeśli przyjąć treść traktatów, które zostały zaproponowane, w istocie ma zrealizować plan zamiany Polski w kraj zamieszkiwania, nie tyle kraj, to teren zamieszkiwania Polaków pod obcą władzą, no taka władza po prostu musi zastraszać i terroryzować społeczeństwa, w szczególności no, te organizacje, jeśli tak wolno nazwać Kościół, które mogą być tutaj z punktu widzenia władzy szczególnie niebezpieczne. Część klech też oczywiście na portalach społecznościowych broni tego malwersanta, kombinatora. Tutaj jak widzicie ksiądz Tomasz Marek napisał: kapłańskie dłonie nawet w kajdanach będą błogosławić. Mógł jeszcze dodać, dopisać: te same dłonie przytuliły 100 milionów. Szczęść Boże, Boże pobłogosław, Boże ratuj. No, różne rzeczy można przecież napisać, prawda? Powiem wam, tempota niektórych ludzi naprawdę poraża. Poraża to, że bronią złodzieja, malwersanta, kombinatora, oszusta, a pluć będą na ludzi, można powiedzieć, porządnych, ale zrobią z niego wroga, nie wiem, ojczyzny, zdrajcę, no upodlą jak tylko się da, bo nie jest zgodny z linią partii czy z wolą prezesa. Ale każdy złodziej, każda męda społeczna będzie broniona, wychwalana pod niebiosa, w jakich my ludzie w czasach żyjemy. Kiedyś egzorcyzmowałem taką młodą dziewczynę, która
całe życie była przy Panu Bogu. Nie było żadnych momentów, których moglibyśmy zdefiniować jako te, które były otwarciem na działanie złego ducha, a dziewczyna była opętana. I szukaliśmy, jakim cudem, w cudzysłowie, te złe duchy weszły w tę dziewczynę. I dopiero w czasie egzorcyzmów te złe duchy zaczęły krzyczeć, że weszły dlatego, że jak jej mama zaszła w ciążę, to jej dziadek nie chciał mieć wnuków i poprosił złego ducha, żeby zabił to dziecko. Przeklął tę swoją córkę i poprosił złego ducha, żeby zabił to dziecko. Zaczęliśmy weryfikować te wiadomości z jej mamą, pytać o historię jej życia. I jej mama mówi, kiedy ona się poczęła, po kilku tygodniach miałam wielki krwotok, trafiłam do szpitala. Lekarze powiedzieli, że straciłam dziecko, ale okazało się, że jednak nie. I kiedy na egzorcyzmie zacząłem przywoływać tę sytuację i omadlać, to złe duchy zaczęły krzyczeć przed uwolnieniem, że nie mogły jej zabić, chociaż niewiele brakło, ale nie mogły jej zabić, bo jej mama się za nią modliła. Sobie wyobrażacie, jaka to jest moc modlitwy mamy? Że nawet oddanie złemu duchowi, przekleństwo tego dziadka, prośba do złego ducha, żeby zabił dziecko, nie miały mocy. Bo modlitwa mamy ją uratowała jej życie. Sobie wyobrażacie, co by było, gdyby ta mama nie była pobożna? To pewnie by jej nie było na świecie, gdyby się za nią nie modliła. A tak uratowała jej życie. I krótko po tym, jak omodliliśmy ten moment, odcięliśmy od tej sytuacji, ta dziewczyna została zupełnie uwolniona. Zupełnie uwolniona. 30 kilka duchów wyszło tak po prostu. Powiem wam tak, w ramach protestu wobec tego, jak traktowany jest ksiądz Salceson, sam Watykan powinien natychmiast zerwać wszelkie stosunki dyplomatyczne z Polską, łącznie z wypowiedzeniem konkordatu. I tutaj bym przyklasnął, no ale wiecie, że to jest tylko pozostaje w sferze powiedzmy sobie marzeń. Wracając do sprawy, bo wspomniałem wam, że na temat tych bzdur, bo inaczej tego nazwać nie można, jak wierutne bzdury, wypowiedziała się też służba więzienna, po prostu wszystko to skomentowała. Podpułkownik Arleta Pęconek, rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej, powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że wszelkie informacje o torturach są wyssane z palca. I teraz tak, wiem, prawicowa część powie, że ta rzecznik kłamie, że strażnicy z pewnością torturują księdza. No, tam, gdzie nie jest na rękę pisowcom, tam nie ma murem za mundurem. To o tym powinniście doskonale pamiętać. I teraz tak, jak powiedziała pani rzecznik, zaznaczam jednak, że warunki, w których przebywa wyżej wymieniony osadzony, podlegają bieżącemu nadzorowi. Nie jest prawdą, aby ksiądz Michał O. był głodzony i maltretowany. W sprawie opisywanej przez środki masowego przekazu podjęte zostały czynności sprawdzające, które nie wykazały naruszania przepisów postępowania karno-wykonawczego. Informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej dotyczące niepraworządnych działań funkcjonariuszy służby więziennej są całkowicie nieprawdziwe, zapewnia rzeczniczka. I tutaj powtórzę, wcale się nie zdziwię, jak teraz ta tak zwana prawa strona stwierdzi, że rzeczniczka kłamie, że jest upolityczniona, że jest pod butem Bodnara i Tuska. No te teksty wszystkie znamy, także tutaj oczywiście ze strony pisowców nie ma murem za mundurem, bo nie wiem, czy też pisowcy wiedzą, ale służba więzienna jest też służbą mundurową. Może to dla niektórych będzie szokiem, także zastanówcie się, zanim zaczniecie obrażać mundur, bo przecież podobno jesteście bardzo wielkim murem za mundurem. Także przemyślcie swoje działanie, zanim zaczniecie tutaj opluwać służbę więzienną. No ale dobra.
Skąd jednak ten, nazwijmy to, niezdrowy wygląd duchownego? No, areszt czy więzienie nie jest kurortem. Zapewnie to w jakiejś tam części efekt stresu, któremu trudno w tej sytuacji się dziwić. No, ale snucie jednak jakiejś wizji maltretowania i robienie z Olszewskiego męczennika, no, według mojego skromnego zdania są no, nie na miejscu i po prostu śmieszne i pokazują tutaj nic innego jak desperację prawicy. Moi kochani, kończąc ten krótki materiał, mam nadzieję, że odrobinę ciekawy, spuentuję to wszystko, co się dzieje nie tylko wokół księdza Salcesona, ale tego całego złodziejstwa, które teraz wypływa na powierzchnię. Powiem tak, przestępca w sutannie to przestępca, a nie żaden atak na Kościół, atak na duchownego. Przestępca w garniturze to przestępca, nie atak na demokrację. Przestępca z flagą to przestępca, a nie atak na patriotyzm. Krótko rzecz mówiąc, ogólnie ujmując, przestępca to przestępca i nieważne, czy ma sutannę, garnitur, sukienkę, czy ma poglądy prawicowe, lewicowe, jakiekolwiek. Przestępca to przestępca i nie można bronić przestępców, nie wiem, zasłaniając się. To już jest całkiem idiotyzm, mówiąc, że to jest atak na Kościół, na duchownego, czy atak na demokrację, na atak na Polskę, jak przestępców się mówi o przestępcach politykach, którzy idą do więzienia, że są męczennikami, że są torturowani. Ksiądz Salceson, policja czy jakieś służby ściągnęły go z dupy jakiejś pani do towarzystwa, ale oni o tym nie wspomną. Oni wspominają, że to wielki duchowny, wielki dobrodziej, ale to, że w ten ich Wielki Czwartek dymał jakąś panienkę w hotelu i służby ściągnęły go z dupy tej panienki, o tym już jakoś nie wspominają, bo dla nich on jest męczennikiem, dla nich on ma konsekrowane ręce, on ma różaniec, on biedaczysko jest torturowany, bo zgolił sobie brodę i poprawił sobie przednią jedynkę. No, potworne katusze przechodzi, no bo nie wyobraźcie sobie, jak można doprowadzić człowieka do tego stanu, że zgoli sobie brodę i... Dobra, przemilczę to, nie będę się nakręcał. W sucharze dnia kolejnego kretyna wam wrzucę, który ma też swoje zdanie o Polakach, którzy no, nie leżą plackiem przed kapłanem. Także na dzisiaj to tyle. Sorki, moi drodzy, że tak mało wrzucam materiału. Wiem, że się bardzo dużo dzieje ale uwierzcie mi, naprawdę nie mam kiedy. Staram się każdą chwilę wolną, jak mam, właśnie coś wam wrzucić i także jakoś damy radę. Tak, bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam wszystkim bardzo za komentarze, za subskrypcje. Naprawdę tego jest coraz więcej. Widzę ludzi, ogląda. Naprawdę wszystkim serdecznie dziękuję. Także na dzisiaj to tyle. Jak zawsze piszcie, co o tym myślicie. Moje zdanie już poznaliście, także trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć! Polacy bezbożni nie są już Polakami, są bydłem. Polska bezbożna nie jest Polską, Polacy bezbożni nie są już Polakami,